Siemka, ja jestem Adachu i witam was w kolejnym rankingu na moim kanale. Dzisiaj będziemy zajmować się fillerami, czyli odcinkami, które, no właśnie, albo troszeczkę, albo w pełni nie zawierają materiału źródłowego. Trudno tutaj jakby jedną definicję filleru wystosować, ze względu na to, że fillerem może być też coś, co jest faktycznie rzeczą, która w mandze nie wyglądała tak jak w anime, ale anime na przykład poprawiło jakąś rzecz, która w mandze została narysowana źle. Myślę tutaj chociażby o sytuacji, w której Krillin na 21 Tenkaichi Budokai bodajże losował kulę, jak walczył z Bakterianem i tam wylosował kulę numer 1 bodajże, albo 2, a potem w drabince zostało to zamienione, więc jakby w mandze był ewidentny błąd, ale potem anime to poprawiło, także niby też był to materiał ekskluzywny dla anime, ale raczej domyślacie się, że dzisiaj będziemy zajmować się rzeczami, które opowiadały nową historię. Fillerów w Dragon Ballu w ogóle było dość sporo, były odcinki, które były pojedynczymi historyjkami, były serie fillerowe, miniserie, na przykład jak ta z Paikuhanem, czy ze ślubem Goku, o którym będziemy zaraz sobie tutaj mówić. I nie wziąłem pod uwagę wszystkich, ale pozycji w tym rankingu mam 35, więc wydaje mi się, że te najpopularniejsze, albo te, co do których mam przynajmniej jakiekolwiek zdanie, są tutaj umieszczone, bo i tak musiałem naprawdę sobie dużo tutaj poprzypominać, i tak musiałem dużo obejrzeć tego wszystkiego, żeby mieć świeże w miarę wspomnienia. Tak czy siak, nie będę was zanudzał długim wstępem, będziemy sobie o tym rozmawiać chronologicznie albo w miarę chronologicznie. Starałem się to ułożyć tak, jak pamiętałem, że mniej więcej jest to po kolei, także zaczynamy sobie od klasycznego Dragon Balla, w którym w sumie mógłbym umieścić więcej pozycji, bo były chociażby sceny, w których Goku i Pilaf i gang Pilafa walczyli o smocze kule w okolicach Armii Czerwonej Wstęgi, w sensie sagi Armii Czerwonej Wstęgi, była ta fałszywa smocza kula, ale olałem to. Musicie mi to wybaczyć. Nie miałem na temat tamtych fillerów jakiegoś szczególnie wyrobionego zdania, także raczej zajmowałem się tymi, co do których przynajmniej coś tam pamiętam i mogę powiedzieć. Także, zaczynamy sobie od serii fillerowej, która trwała 5 odcinków z tego co pamiętam. To była seria dość spora, jak na to, że wszystkie te odcinki to był materiał ekskluzywny dla anime, to muszę przyznać, że 5 odcinków, zwłaszcza na końcu serii, jest to dość nietypowa sprawa, ponieważ fillery w dużej mierze służą po to, żeby manga mogła pójść troszeczkę do przodu, anime mogło poczekać i potem adaptować materiał źródłowy, a w tym przypadku no, mieliśmy już koniec serii klasycznego Dragon Balla. Wiadomo, że Dragon Ball dalej jeszcze trwał, aczkolwiek jeśli bierzemy pod uwagę, że anime w tamtym momencie się kończyło, to jest to faktycznie nietypowy widok, ale jest to seria, którą lubię, ze względu na to, że Chi-Chi tutaj dostała dużą rolę, była pokazana jako postać, która ma swój charakter, która jeszcze jest jakkolwiek związana ze sztukami walki, więc ta relacja Chi-Chi i Goku, która została zawiązana już tam wcześniej, jak byli jeszcze młodzi, ale tak naprawdę została ona przypieczętowana tymi oświadczynami podczas 23 Tenkaichi Budokai. Żałuję, że przez długi czas w Dragon Ballu tej relacji między Goku a Chi-Chi nie było aż tak dużo. Wiemy, że Goku kocha Chi-Chi, wiemy, że kocha swoją rodzinę, że denerwował się chociażby w Dragon Ballu Super, jak Zamasu tam opowiadał o tym, co Chi-Chi i Gotenowi zrobił w innej linii czasowej. A tak naprawdę, jeśli chodzi o rozwój postaci Chi-Chi, to można powiedzieć, że on stanął. I tamta mini saga, mimo tego, że była ekskluzywna dla anime, podobała mi się właśnie pod tym względem. Była ładnie zanimowana. Jeśli chodzi o fabułę, to było dość zabawne, bo oni tam latali po świecie, szukając tego przepisu na ten wachlarz, potem wracali, okazało się, że to nie jest prawda, że Roshi napisał to po pijaku, a w międzyczasie byczy Lucyfer cały czas był uwięziony w płonącym zamku, także biorąc pod uwagę, co tam się działo, to było dość zabawne, aczkolwiek nadal uważam, że jest to bardzo fajna, poprawna seria, którą dobrze wspominam. Tier S, miniseria mogę powiedzieć, seria, no wiadomo o co chodzi. Kolejny filler to jest odcinek, w którym Gohan spotkał robota zasypanego w jakiejś jaskini, to był ten okres, bodajże to było pół roku, bo do przylotu Saiyan miał być rok, Gohan miał przeżyć pół roku, potem resztę czasu miał trenować z Piccolo. Wiadomo, że Saiyanie przylecieli miesiąc wcześniej, więc tak naprawdę tego treningu z Piccolo było krócej niż wstępnie zakładano, ale podczas tego okresu, w którym Gohan miał się troszeczkę przyzwyczaić do bycia w samotności albo zmężnieć, właśnie napotkał tego robota. Końcówka tego odcinka to jest coś, co mnie najbardziej kupuje. Moment, w którym ten robot przestaje działać, nawet chyba nie można powiedzieć, że ginie, po prostu przestaje działać przez tę lawinę czy coś tam. Gohana pierwszy przyjaciel tak naprawdę odszedł na jego oczach i Gohan potem widać było, jak mężnieje. I dlaczego uważam, że te odcinki, zresztą mogę tutaj powiedzieć o 2 odcinkach. Pierwszy, ten, który tutaj umieszczam, to jest tier A i wspomnę też przy okazji, to nie jest chyba chronologicznie, bo tam było jeszcze kilka fillerów po drodze, ale wspomnę też o tym odcinku, o Gohanie i sierocińcu. Gohan trafił do tego sierocińca, do dzieci, które mieszkały bez rodziców w jednym domu, tam szeryf, policja próbowali odzyskać ten dom, ale dzieciaki obrzucały ich kamieniami, kradły jakieś warzywa, owoce, w ogóle jedzenie z miasta. Gohan im tam przez chwilę pomagał.
No i na końcu skończyło się to w taki sposób, że Gohan uciekł z jednym z tych najstarszych dzieciaków. Ten najstarszy dzieciak go tam zostawił i tam mu rzucił właśnie lekcję, żeby dbać o swoją mamę, żeby cieszyć się tym, że ma mamę, bo tak naprawdę okazało się, że Gohan był jedynym dzieckiem, które tam z tego całego towarzystwa, które ma mamę, w ogóle ma rodziców, więc oni go zostawili, ale to była historia, która na początku była troszeczkę, może nie do końca w moim klimacie. Pamiętam, że jak to oglądałem, to czułem się troszeczkę dziwnie, w sensie nie pasowała mi atmosfera tego odcinka, jakby scenariusz w ogóle do Dragon Balla, więc pod tym względem bawiłem się inaczej niż zazwyczaj, ale ta ostatnia scena, bo pamiętam, że to chyba było w tym odcinku, kiedy Gohan podszedł do swojego domu, bo chciał się zobaczyć z mamą, ale potem zawrócił i Chi-Chi jednak coś wyczuła, że ktoś tam jednak był, jakby wiecie, połączenie duchowe między matką a synem się nawiązało. Chi-Chi spojrzała za okno, ale tam już nikogo nie było i wtedy Piccolo tam na niego spojrzał i powiedział mu, bo wtedy obserwował to wszystko, jaki jest twój cel, a Gohan mówi, pokonać Saiyan i obronić Ziemię. To było całkiem fajne, to była tylko końcówka tego odcinka. Jest on mimo wszystko na plus, jeśli chodzi o moją ocenę, to jest taki tier B, umówmy się, że nie jest tierem bardzo neutralnym, jest raczej tierem OK, to jest tier OK. Tier A jest zarezerwowany dla fillerów albo miniserii fillerowych, które w miarę mi się podobały, podczas kiedy tier S jest dla serii, które naprawdę mi się podobały. No, myślę, że mogę uznać tier D za fillery, które mi się nie podobały, a tier C za raczej takie nudnawe. O, tak bym powiedział. Nie, że jakoś szczególnie złe, ale nudnawe. Idziemy dalej. Mamy tutaj jeszcze kilka fillerów przed Sagi Saiyan. Pierwszym z nich jest ten filler, w którym Goku spadł do piekła, no, spotkał się, tam też troszeczkę rywalizował z tymi dwoma strażnikami piekła, czerwonym i niebieskim. Powiem wam, że mimo tego, że ten filler miał swoje plusy, bo tak naprawdę pokazał nam inną lokalizację, to ja nie byłem fanem tego, co widziałem, ponieważ pamiętam, że wtedy jak oglądałem te odcinki, to bardzo mnie one nudziły. Może to też jest trochę niewdzięczna rola tych odcinków, że Goku bardzo długo biegł po tej drodze wężowej i wszystkie historie, które zatrzymywały Goku albo spowalniały Goku, trochę frustrowały widza ze względu na to, przynajmniej ja chciałem już zobaczyć trening i w ogóle północnego Kaio, ten trening u Boga światów, a tu się okazywało, że Goku przez swoją głupotę spada. No potem się mu udało wrócić z powrotem na drogę, ale nie była to historia, która mnie jakoś szczególnie kupiła, powiedziałbym nawet, że mnie nudziła, mimo tego, że jest tutaj plus właśnie pod kątem tego, że zobaczyliśmy inną lokalizację, ale wiemy, że to piekło tak naprawdę nigdy w mandze się nie pojawiło, także idziemy dalej. Jeśli chodzi o podróż na wężowej drodze, no to nie sposób nie wspomnieć o historii u wężowej księżniczki. Specjalnie wybrałem tutaj taki kadr, który jest dość kontrowersyjny, ze względu na to, żeby przypomnieć wam, jak dziwny był to odcinek. Goku kąpiący się w gorących źródłach, wychodzący na Golasa, świecący swoimi klejnotami przed wężową księżniczką. Dziewczyna tutaj, koleżanka, jakaś współpracownica tej wężowej księżniczki grająca w rosyjską ruletkę. Mieliśmy jeszcze ten taniec tango. Goku udało się uciec z tamtego wariatkowa. Okazało się, że tak naprawdę ten wąż, który był na wężowej drodze, zaczął gonić Goku. Było to dziwne. Powiem wam, że nudziłem się wtedy też troszeczkę. To była podobna sytuacja co do fillera z piekłem. Aczkolwiek daję to nieco niżej ze względu na to, że miejsce, lokalizacja była dla mnie bardziej zastanawiająca niż ciekawa. Bo tak jak piekło uważam, że jest faktycznie miejscem, które istnieje w uniwersum Dragon Balla, tylko że w mandze nie zostało ono pokazane tak, jak zostało pokazane w anime. Tak, z jednej strony Pałac Wężowej Księżniczki jest miejscem, które też mogłoby istnieć, w sensie rozbudowuje świat Dragon Balla, ale to, co tam już się działo, było dość dziwaczne, także raczej dolna połowa rankingu, tak się umówmy. Kolejny filler to jest odcinek, w którym musiałem tutaj umieścić Chaozu na obrazku, ze względu na to, że to jest jedna z moich ulubionych postaci, a Chaozu w tamtym odcinku naprawdę miał dużo do powiedzenia, miał dużo do pokazania, podobało mi się to, chociażby scena, bo to był odcinek, jeśli nie pamiętacie, w którym Lunch była u Tenshinhana i u Chaozu i ta blond Lunch mówiła Tenshinhanowi, że będziemy rabować ranki, oni chcieli być jak po prostu Bonnie i Clyde, w zasadzie to Lunch tak chciała żyć z Tenshinhanem, a Tenshinhan za bardzo nie chciał. Tenshinhan chciał siedzieć pod wodospadem i medytować. Ogólnie jestem fanem tego potencjalnego związku Lunch i Tenshinhana. Uważam, że Tenshinhan był za dużym bucem, jak się okazało później i wyszło na to, że Lunch tak się schowała do dziurki swojej, że już się potem w Dragon Ballu Z nie pojawiła. Chociaż mieliśmy tam też scenę, w której bodajże była pokazana w barze w Majin Buu Sadze, ale to też był filler. Mimo wszystko uważam, że to był fajnie nawiązujący filler do tego, że została opuszczona i tak
smutno żyła, no kurde. Lunch ma swoją głębię, muszę wam przyznać i uważam, że jest to aż nadto logiczne, co tam się z Lunch wydarzyło w Dragon Ballu, chociaż to, tak jak mówię, był materiał ekskluzywny dla anime. Tak czy siak, ten filler z Lunch, która była u Tenshinhana i Chaozu, podobało mi się to, jak Chaozu się tam zachowywał, chodził cały czas bez czapki, miał jednego włosa na wierzchu i tam była nawet scena właśnie tutaj z tego momentu, który tutaj uwzględniłem w tej grafice, że Lunch powiedziała o Tenshinhanie, że ten jest twardogłowy, wiecie, że trudno do niego dotrzeć na przykład, a Chaozu powiedział, tak, Tenshinhan rozwala głową skały, a Lunch wzięła Uzi i zaczęła strzelać w Chaozu i kurwa nie o to mi chodziło. Pod kątem humoru podobało mi się to. Tier S. No i te same zalety, co w przypadku fillerów z Chi-Chi. Tamte fillery z Chi-Chi rozwijały postać Chi-Chi, a te fillery rozwijały postać i Lunch, i Tenshinhana, i też troszeczkę Chaozu. Idziemy dalej, tak naprawdę jesteśmy już poza sagą Saiyan, przechodzimy do sagi Namek. Mamy 2 fillery z kosmosu podczas podróży na Namek. Jeden to jest filler, w którym nasi bohaterowie trafili na statek z jakimiś dzieciakami, którzy myśleli, że oni współpracują z rasą Freeza, ale tak nie było. Nie byłem tego do końca fanem jakby zakończenia tej historii, bo te dzieciaki mnie trochę irytowały, ale na plus tutaj strój Bulmy. Także to jako człowiek kultury muszę uszanować, także mimo tego, że sama fabuła była nudnawa, to nie dam tego do tieru C, za strój Bulmy daję tutaj tier B. Czego nie mogę powiedzieć o fillerze z fejkową Namek, to była historia, w której nasi bohaterowie niby przylecieli na Namek, niby spotkali Nameczan, ale się okazało, że to 2 różowych idiotów, którzy się tylko za Nameczan podawali. Mimo tego, że tak naprawdę mieli naszych na talerzu, mieli naszych na widelcu, mogli już przejąć ich statek i po prostu ich wyrolować, to się okazało, że byli większymi idiotami niż ci, na których wyglądali. Także to jest pierwszy filler, który w zasadzie to była seria fillerowa. I mimo tego, że sama fabuła w pewnym sensie mogła być ciekawa, to na duży minus oddziałowuje to, że to trwało kilka odcinków i była to totalna nuda. Mógłbym wymienić tutaj pewien plus tyczący się tego, że okej, zobaczyliśmy inną planetę, ktoś, kto znał Nameczan, ktoś, kto miał jakiś plan, mieliśmy też podróże w poszukiwaniu tych smoczych kul. Nie wiem, czy ktoś, kto pierwszy raz oglądał Dragon Ball Z, uwierzył, że to była prawdziwa Namek. Może były takie osoby, ja nie wiem, nie oglądałem wtedy, jak to wychodziło, więc wiedziałem, że to są fillery. To i może właśnie dlatego mnie to nudziło, bo wiedziałem, że to są fillery. Tak czy siak, nie podobały mi się te odcinki, tier D. Przechodzimy do jednego, wiem, że w sadze Namek było kilka odcinków, które miały materiał ekskluzywny dla anime, ale uwzględniam tutaj jeden, który uważam, że był, wydaje mi się, takim najgłośniejszym odcinkiem, czyli ten odcinek, w którym Goku, w zasadzie przed tym odcinkiem Goku zniknął w lawie, Freeza był przytrzymywany przez Gohana, Goku już w Super Saiyanie oczywiście zniknął w lawie. Mieliśmy życzenie tyczące się tego, żeby wskrzesić wszystkie ofiary Freezy i tak dalej i na końcu Goku wrócił. I przez to narodziły się teorie tyczące się tego, że Goku na Namek zginął. Gohan wtedy walczył z Freezą w pełnej mocy, co jest dość dziwne, jeśli chodzi o poziomy mocy. Był on śmiesznie narysowany. Były takie sceny, w których Freeza był narysowany dość nietypowo, chociażby scena, którą tutaj uwzględniłem, jeśli sobie ją obejrzycie. Twarz Freezy jest tam bardzo śmiesznie narysowana i tak interesująco pocieniowana. Mimo wszystko ma to swój urok i jestem w stanie docenić ten filler ze względu na to, że pokazał też Gohana w fajnym świetle, chociaż tak jak mówię, biorąc pod uwagę poziomy mocy, no tutaj raczej nie będę tego komentował. Poziomy mocy jeszcze były w sadze Namek, także jeśli chodzi o czepianie się poziomów mocy, to myślę, że tutaj można się czepiać akurat sagi, która z tych poziomów mocy korzystała. Tak czy siak, idziemy dalej do pierwszej takiej poważnej sagi fillerowej, mini sagi, czyli saga Garlika Juniora, chociaż biorąc pod uwagę, że ta saga z Chi-Chi też trwała 5 odcinków, to można powiedzieć, że to była taka poważna saga fillerowa. Saga z Garlikiem Juniorem jest o tyle ciekawa, że wykorzystuje przeciwnika, który był też w filmie kinowym. To nie jest historia, która jakoś szczególnie mnie zaangażowała, ale muszę docenić to, że mamy tutaj próbę przedstawienia historii, która nie opiera się tylko na jakimś gagowym jednym, pojedynczym czy 2 odcinkach, tylko wprowadza tutaj osobną historię tyczącą się Kamiego, Wszechmogącego, Wodomgły, czy jak to tam było w polskim tłumaczeniu, która została rozprowadzona po całej ziemi. Nasi bohaterowie zaczęli stawać przeciwko sobie. Mieliśmy tam fajny motyw Piccolo, który na początku wydawało się, że został opanowany przez tę wodomgłę, ale finalnie okazało się, że tak naprawdę tylko naszych oszukiwał, a Krillin i Gohan tam mówili, ej, to mogłeś w sumie powiedzieć nam wcześniej, albo trochę dać nam fory, bo oni się wcześniej bili, prawda? Piccolo udawał, że jest zły. Na minus to, że Garlic Junior został
pokonany znowu praktycznie w taki sam sposób, w jaki został pokonany na samym początku, znaczy w sensie w tym filmie Dead Zone, więc pod tym względem jest to powtarzalne, ale rola Gohana tam była całkiem przyjemna, bym powiedział. Na plus chociażby też to, że mieliśmy inne stroje, chodzi mi tutaj konkretnie o Krillana, który walczył w tym białym garniturze, to jest coś, czego w Dragon Ballu mi brakuje, czyli różnorodności, jeśli chodzi o stroje i nie chodzi mi o to, że Vegeta czasem ma zbroję z naramiennikami, a czasem bez, bo nadal to jest po prostu zbroja. Wiem, że wielu osobom się to nie spodoba, ale porównam tutaj Dragon Balla do One Piece i One Piece ma tutaj olbrzymią przewagę nad Dragon Ballem, bo w każdej sadze postacie mają inne stroje i widać po prostu przez ten mały szczegół, że one bardziej żyją, że tam coś się zmienia, że tam coś się dzieje. Podczas kiedy, Goku i Vegeta to są Saiyanie, którzy są dużymi pragmatykami, albo też można powiedzieć brudasami, więc oni nie muszą zmieniać strojów. Bulma jest tutaj na pewno na plus, jeśli chodzi o swoje fryzury, ale dlaczego chociażby Krillin i Yamcha i Tenshinhan i nie wiem, Chaozu, Trunks, Goten są przedstawiani bardzo często w tych samych strojach? Mam wrażenie, że manga trochę zmienia ten trend. Widzieliśmy chociażby Gohana w sadze Moro, który walczył też w garniturze, ale to był strój, który widzieliśmy już wcześniej w przypadku Gohana, to nie był nowy strój. Tak czy siak, to nie jest tak, że stroje tutaj robiły dużą robotę. Ta saga jest poprawna. Jestem trochę neutralnie do niej nastawiony. Uważam, że na plus to, że przedstawiała dość złożoną historię, ale to nie była aż tak angażująca historia, żebym dał ją do tieru A, chociaż czy jest to sprawiedliwe, że taki fillerowy jeden odcineczek na przykład z robotem Gohana, czy Freezą i Gohanem na Namek jest wyżej niż taka złożona saga fillerowa? Cóż, pojedyncze odcinki mają to do siebie, że mają ograniczony czas i mogą albo w tym ograniczonym czasie wywołać pozytywne emocje, albo negatywne emocje i nie ma jakby czasu na to, żeby to zmienić, więc jeśli był pojedynczy odcinek, który mi się podobał, no cóż, co mam wam powiedzieć. Były też pojedyncze odcinki, które mi się nie podobały. Będzie tego tutaj dość sporo. Jednym z takich odcinków, który w sumie nie trafia ani do jednej, ani do drugiej kategorii, jest ten zabawny odcinek, w którym Krillin bardzo dużo robił dla swoim... A właśnie, wiem jeszcze dlaczego Garlic Jr. był niżej. Bo tam była Maron, na którą raczej się wolało patrzeć niż słuchać. A jeśli chodzi o odcinek, o którym teraz mówię, ten, w którym Krillin starał się dla Maron, nurkował tam na dno oceanu, żeby znaleźć dla niej jakąś perłę, chodził z nią na zakupy, to ta końcówka odcinka mnie po prostu rozłożyła na łopatki. Krillin zabrał Maron na plażę, w ogóle tutaj taki grubasek, mały Krillin jest śmiesznie narysowany, i powiedział do niej: Maron, nie jestem w stanie zapewnić ci szczęścia, żegnaj. I odszedł, no nie? To nie było tak, że on się zachował tam jak jakiś totalny samiec alfa, który odchodzi i nawet nie mrugnie, że zostawia tam dziewczynę, chociaż uważam, że powinni normalnie porozmawiać, a on tak się brzydko zachował, ale potem Maron mówi: o nie, Kurinku, przecież ja chciałem zostać twoją żoną. I Krillin nagle 180 stopni. Stulejka się odpaliła. Czekaj, Maronciu, Maronciu! A Maronciu już jest w aucie z innym fagasem i odjeżdża. I Krillinowi szczęka opada i się okazało, że to jego postanowienie, żeby z nią zerwać, zostało tak naprawdę odwrócone o 180 stopni tylko przez to, że Maron powiedziała: ale jak to? Przynajmniej przez chwilę Krillin tam wyglądał jak totalny Sigma. Mimo wszystko to było dość zabawne, więc za ten aspekt humorystyczny jestem w stanie tutaj dać tier B. Tyle było, jeśli chodzi o Maron. Mamy tutaj scenkę, to jest tak naprawdę scena z odcinka, który był, można powiedzieć, w połowie fillerem, bo na drugiej połowie odcinka widzieliśmy przylot Mecha Freezy i Króla Colda. Mieliśmy też bodajże wtedy prysznic Vegety, albo generalnie tę różową koszulę Vegety, ale jeśli chodzi o różową koszulę Vegety i w ogóle o te odcinki, w których Vegeta był razem z Bulmą tam w korporacji Kapsuła i Bulma się tam nim opiekowała, mówiła mu, żeby się nie przetrenowywał. Mieliśmy Yamszę, który też wszedł do tej komory grawitacyjnej i go tam wszystko przygniotło. Umówmy się, że te odcinki będę tutaj omawiał pod tym obrazkiem. I w sumie mogę wam powiedzieć, że bardzo je lubię. To jest coś, co nie dość, że mi się podobało pod kątem fabularnym, bo zobaczyliśmy początki związków, albo takie, powiedzmy, relacji, nie wiem, czy związków to jest dobre słowo, Bulmy i Vegety. Mieliśmy też aspekty humorystyczne, właśnie chociażby pod kątem tej różowej koszuli Vegety, która wiemy, że jest kanoniczna, ale zobaczyliśmy tak naprawdę, jak on ją dostał, więc za to naprawdę duży plus. Zrobimy tak, delikatnie tutaj zmienię ocenę. Tak sobie teraz myślę, że te odcinki z Vegetą były po prostu fajniejsze. Bliżej je trzymam swojego serca, bo przedstawiały taki element historii, który jest dla mnie personalnie ważny, i odcinki fillerowe zrobiły dobrą robotę, ponieważ nie opowiadały nam zupełnie o jakiejś odklejonej rzeczywistości, która się nie ma jak w ogóle do tego, co oglądaliśmy wcześniej w odcinkach adaptujących mangę, co próbowały nam trochę więcej wytłumaczyć, i mimo tego, że tych scen nie było w mandze, to można było to uznać za jakąś naturalną kontynuację. Mieliśmy też scenę z tym biczującym typem, który był nauczycielem Gohana, i to było, mimo tego, że finalnie satysfakcjonujące, bo nawet Chi-Chi go wyrzuciła za szmaty za dom i tak dalej. Oglądanie, jak Gohan był biczowany,
Było dość niekomfortowe, powiem wam. To jest końcowy tier B. To jest filler, który raczej jest po tej złej stronie mocy, aczkolwiek finałowo się okazało, że Chi-Chi jednak ma w sobie jeszcze jakieś jajeczko. Także pod kątem tego rozwoju postaci Chi-Chi, którego było w Dragon Ballu, potem już w zasadzie po tym ślubie jak na lekarstwo, to doceniam to. Plus też mieliśmy ten sen Gohana, który był też dość ciekawą wizją. Sławny, legendarny, potężny filler z nauką jazdy. Nie muszę wam tutaj mówić, to będzie tier S, ale był jeden odcinek, którego klimat i w którym pojedyncze sceny podobały mi się bardziej, bo odcinek fillerowy z prawem jazdy był zabawny, był bardzo kreatywny, ale tam na końcu tak naprawdę zakończyło się to w taki dość pospolity sposób, kiedy tam ratowali jakiś autobus, czy coś tam. Musieliśmy jakby zrezygnować na chwilę z tego wątku nauki, żeby przejść trochę do rzeczy takich, wiecie, supermanowych, kiedy Superman ratuje auto spadające z klifu i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli tej małej dygresji, a w pełni skupili się na prawie jazdy i opowiedzieli jeszcze jakiś dodatkowy żart, to podobałoby mi się to bardziej, ale nadal uważam, że jest to jeden z najlepszych fillerów w ogóle w historii Dragon Balla. Mamy również scenki sprzed Cell Games, kiedy Gohan chodził sobie tutaj w formie Super Saiyanina Grade 4 w zasadzie, albo Full Power Super Saiyanina, albo Master TSSJ, jak tam wolicie, którą nazwę wolicie. Można powiedzieć, że w sumie są takie 3 odcinki, które tutaj o których będę tutaj mówił. Mógłbym teoretycznie umieścić je jako jeden odcinek, bo to działo się bardzo blisko siebie, ale pierwszy odcinek to był odcinek, to nie był ten. Pierwszy odcinek to był, w którym Gohan napotkał cyborga Tao i tam mieliśmy ten schron, że jakiś wielki bogacz pobierał opłaty od ludzi, żeby przed turniejem Cella mogli się skryć do schronu, a Gohan przyszedł i powiedział, że to nic wam nie da ten schron. I w odcinkach fillerowych raczej nie powinno być jakichś takich nieprzyjemnych antagonistów. Nawet jeśli nadal to się ociera o gag w stylu cyborga Tao, który tam się przestraszył i tak dalej i uciekał, to ja nadal na to patrzę, w sensie cyborga Tao lubię, Tao Pai Paia bardzo lubię, ale cyborg Tao tam współpracował z takim gnojem, który miał po prostu bardzo paskudny charakter. I uważam, że jeden odcinek, czy nawet 2 odcinki, w których mamy taką paskudną postać, to sprawia, że ten filler gorzej się ogląda. Taki odcinek na przykład jak właśnie Prawo jazdy, czy Chaozu z Tenshinhan i Lunch, czy Vegeta i Bulma. Tam nie mieliśmy jakiegoś jasnego antagonisty, na którego moglibyśmy się denerwować. Filler ma sprawić, że dobrze spędzamy czas w oczekiwaniu na wznowienie adaptacji mangi, a nie na tym, żeby się denerwować, że jakiś gnój tam, wiecie, źle traktuje ludzi i tak dalej. I wiadomo, Gohan potem, czy Goku na końcu wchodzą i ratują dzień, ale moglibyśmy spędzić ten czas w lepszy sposób, niż oglądając jakieś paskudne zachowanie antagonisty na półgwistka. Także tak bym potraktował ten odcinek, tak bym potraktował również ten odcinek, w którym Goku, on był troszeczkę lepszy, ponieważ Goku dostał dość zabawne zadanie, czyli rozwiązywać jakieś łamigłówki takie zręcznościowe, gdzie musiał dwie obręcze przełożyć w taki sposób, żeby je rozdzielić, więc zajęło mu to trochę czasu, w międzyczasie tamci uciekli, bo zrobili go tak naprawdę w bambuko, ale w końcu ich dogonił. W tych odcinkach mieliśmy pozytywne sceny, w których na przykład Goku, Gohan i Krillin leżeli sobie przy jeziorku, albo łowili ryby, Krillin rzucał kamieniem w głowę Goku i tak dalej, to było pozytywne, ale myślę, że ten odcinek z urodzinami Son Gohana pokazuje, jak właśnie to powinno wyglądać, żeby dobrze się bawić, bo nie dość, że dostaliśmy właśnie fajne rodzinne sceny tyczące się urodzin Gohana, to też dostaliśmy kilka fajnych retrospekcji, chociażby tyczących się tego, jak Goku, Gohan i Chi-Chi wychodzili kiedyś na spacer i tam, wiecie, mieli Gohana w wózku, wózek nagle zaczął zjeżdżać z górki, Gohan został wyrzucony właśnie pędem tego zjeżdżającego wózka w wielkie drzewo i wtedy obudziła się w nim ta jego ukryta moc, która pozwoliła mu uchronić się przed kolizją z tym drzewem, a w zasadzie nie uchronić nie tyle co przed kolizją z drzewem, co przed obrażeniami. Po prostu uwolnił swoją kij i wyrąbał taką dziurę w drzewie, która jest w tamtym momencie też obecna po tylu latach, więc jest to miły obrazek, który nawet jeśli bierzemy pod uwagę, że tego w mandze nie było, to dobrze się ogląda i takie odcinki powinny być wykorzystywane na zacieśnianie jakichś relacji, na rozbudowę postaci, a nie na wprowadzanie antagonisty nowego, który na początku irytuje, a potem i tak jest pokonany. I nic z tego nie wynika. Idziemy dalej. Kilka odcinków jeszcze zostało z Dragon Balla Z. Pierwszym z nich jest mini saga
turnieju zaświatów, w której poznaliśmy kilka naprawdę bardzo barwnych postaci. Jedną z nich, którą tutaj widzicie, jest Paikuhan. Ja go sobie tutaj troszeczkę przytnę ze względu na to, że w tierze S, bo tak, będzie on w tierze S, jest dość mało miejsca. Paikuhan jest to totalny ewenement. Jest to postać, która pojawiła się bodajże właśnie w 5 odcinkach, nawet nie wiem, czy był we wszystkich odcinkach, ale mieliśmy ten turniej w zaświatach, mieliśmy też ogarnianie piekła, kiedy pokonał tam jednym ciosem Cella. Myślę, że to też narodziło wielu fanów właśnie Paikuhana. Paikuhan jest postacią, która pojawiła się też w filmie kinowym Fusion Reborn, więc jest to też świadectwo tego, że jest to postać wyjątkowa, ale myślę też, że to nie jest akurat coś, co wpływa na moją ocenę, ale też jakby dowodem na to, że Paikuhan, albo jak to było w polskiej wersji językowej, Paulo Kuchan, jest postacią, można powiedzieć, że nietypowo aż popularną jak na to, ile czasu antenowego dostał, jest fakt chociażby jego obecności w fanowskich mangach. No, najlepiej spojrzeć na mangę Dragon Ball Hakai, gdzie Paikuhan jest jakimś totalnym kozakiem, niebiańskim strażnikiem, ponad wszystkimi rzeczywistościami. No jest jedną z najważniejszych postaci. Kiedyś był bogiem zniszczenia siódmego wszechświata i taka postać, która pojawiła się dosłownie w filerku. Równie dobrze można byłoby powiedzieć, że Wężowa Księżniczka czy Garlic Junior też są to postacie w miarę popularne, ale Paikuhan tutaj myślę, że swoimi technikami, swoim wyglądem, swoją siłą i swoim charakterem kupił fanów. To nie zmienia faktu, że tamte odcinki też miały inne plusy, chociażby Super Kaioken Goku, który był tylko przez chwilkę, ale to była ciekawa mimo wszystko myśl. Chociażby Grand Kai, czyli ten faktycznie Kaio, ale ten szef wszystkich Kajów, który był zabawnym typem. Generalnie było miło zobaczyć, jak Goku sobie radził w zaświatach. Te odcinki wypełniły taką rolę, żeby pokazać nam coś innego. Coś innego ciekawego, a nie zupełnie jakby nową historię niezwiązaną z czymkolwiek, tylko mamy tutaj rozwinięcie wątku, który ciekawi widzów, no bo Goku jest w zaświatach, nie wiadomo co on tam robi i mimo tego, że to jest wizja niekanoniczna, to nadal uważam, że jest to coś, co dobrze wypełniło rolę zapychacza. Tier S. Idziemy dalej i moja ocena tego fillera, w zasadzie tej grupy fillerów, bo tam było kilka odcinków, 2 albo 3 odcinki, w których Gohan udawał Great Saiyamana, uciekał z lekcji, Videl też tam była obecna, próbowała dowiedzieć się, kto tak naprawdę jest Great Saiyamanem. Mieliśmy jeszcze wątek tej pierwszej randki Gohana, gdzie on poszedł na randkę z jakąś Peggy Bundy. No i okazało się, że tak naprawdę te odcinki, jak sobie je przypomniałem, nie były takie złe. Mimo tego, że nie jestem fanem Great Saiyamana, co będzie też później widoczne w tym rankingu, ale te odcinki nie były złe. Powiedziałbym nawet, że były fajne. Ja czerpałem satysfakcję z tej dynamiki między Videl a Gohanem. Po prostu podobało mi się to. Nie było aż tak dużo tego Great Saiyamana i jego pajacowania, żeby tym żygać po tych 2-3 odcinkach. Te realia szkoły Gohana doceniam po czasie teraz. Największym plusem jest ta dynamika między Videl a Gohanem, ale też były zabawne sceny, kiedy chociażby ta Peggy Bundy do Videl chciała zdradzić sekret Gohana i mówiła jej tam na ucho, że sekretem Gohana jest, a Gohan się tam między mnie wtryniał i krzyczał la 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 la! A potem się okazało, że Peggy tak naprawdę mówiła o majtkach Gohana w misie. I Gohan powiedział, że mama kupiła mi je przez przypadek i wszystkie inne były w praniu i musiałem je założyć. Było tam dużo takiego przyziemnego humoru, który akurat do mnie trafił, więc jestem w stanie to umieścić tutaj w tierze A. Idziemy dalej. Kolejny filler, który też umieszczę w tierze A, jest to filler, w którym Goku i Vegeta podróżowali po wnętrzu Buu, spotkali klony Piccolo, Gohana i Gotenks'a. Pięknie był to narysowany filler. Był to taki filler, który był aż za dobrze narysowany, więc mimo tego, że była to historia, która nie miała jakichś dużych konsekwencji, bo wszystko się zakończyło tym, że Buu poszedł do sklepu ze słodyczami i nagle w jego myślach pojawiły się słodycze, więc te klony Piccolo, Gotenks'a i Gohana zmieniły się na słodycze. To była taka luźna historia bez większych konsekwencji, ale na plus tutaj kreska, na plus humor Goku i Vegeta, ich dynamika, ich interakcje właśnie we wnętrzu Buu. No i nadal to nawiązywało do tego, co widzimy, więc pod tym względem też jest to plus. Jestem w stanie to umieścić tutaj. Filler ostatni z Dragon Balla Z i przechodzimy zaraz do Dragon Balla Super. Uprzedzę Was, nie będzie tutaj Dragon Balla GT, ponieważ tak, GT nie jest adaptacją mangi, ale raczej starałem się umieszczać tutaj fillery, bardziej biorąc pod uwagę taką podstawową definicję, czyli odcinek, który jest zapychaczem między adaptacją mangi, czyli jeśli mamy serię, która faktycznie adaptuje mangę, chociaż Dragon Ball Super, no tutaj mamy anime kanon i manga kanon, tak naprawdę anime wychodziło najpierw. Mimo tego, że sagi w anime i mandze Dragon Ball Super wyglądały inaczej, to starałem się umieszczać tutaj takie odcinki, które były typowymi fillerami, które nie miały jakiegokolwiek odwzorowania w mandze, czyli dajmy na to odcinek z Aralką. To był ewidentny filler, ale chociażby, wiecie, scena, w której Trunks odblokował formę Ikari
no to już nie brałem pod uwagę tego jako filler, ponieważ chociażby, wiecie, Toriyama dał jakąś notatkę w tym swoim trzonie historii, że Trunks ma dostać jakieś wzmocnienie i w anime dostał Ikari, a w mandze leczył, więc nie brałem pod uwagę takich scen, chociaż można byłoby to tak ugryźć, ale mielibyśmy się rozdrabniać, to ten film straciłby w sumie swój pierwotny zamysł. Ten odcinek, który tutaj będę oceniał, ten odcinek, w którym mieliśmy taką imprezę, powiedzmy już po zakończeniu Majin Buu sagi, obejrzyjcie go sobie. Obejrzyjcie go sobie i powiedzcie mi, że klimat w tamtym odcinku nie jest po prostu mega rodzinny. Świetnie się to ogląda ze względu na to, że wszystkie postacie się dobrze bawią, nawet Vegeta, chociażby ten kadr, który tutaj umieściłem, to jest bardzo znany kadr, gif, w którym Vegeta sobie tam na imprezie puka palcami w stół. Chichi tam tańczyła, Chichi pięknie wyglądała, miała wspaniałą fryzurę i pięknie się ubrała, ale tam były sceny, które były jednocześnie zabawne, dziwne, ale tak ocieplające serce, że byłem w stanie naprawdę to dać do tieru S. Chociażby scena, w której Piccolo leży sobie między krzakami, tam w korporacji Kapsuła, leży sobie w krzakach Piccolo i śpi i nagle Gohan do niego podchodzi. Pan Piccolo! Piccolo wstaje, budzi się i podaje mu rękę. I normalnie sobie podają rękę. Nie widzieliśmy nigdy, jak Piccolo i Gohan, albo w ogóle sobie ludzie podają rękę w Dragon Ballu, a tam jest taki normalny gest. Albo Vegeta je sobie jakieś tam jedzenie przy stole, Buu do niego od tyłu podchodzi, gruby Buu, i tam próbuje mu zabrać to jedzenie, a Vegeta się tak odwraca, a potem na końcu się uśmiecha i też mu daje. Wszyscy się tam cieszą. Tam na końcu była kwestia tego, że Goku się spóźnił, bo był przy narodzinach jakiegoś tam gatunku dinozaurów, pterodaktyli, ale naprawdę ta historia jest tak pozytywna, nie ma tam żadnej niepotrzebnej zwady, że mogę powiedzieć, to jest mój ulubiony filler. To jest mój ulubiony filler, nawet wyżej go daję niż odcinek z prawem jazdy. Przechodzimy teraz do Dragon Balla Super. Zaczynamy sobie od filerka z z Pilafem i też mogę powiedzieć jednocześnie o filerku z Super Herkulesem. Zacznę od tego z Pilafem. Było tam kilka zabawnie dobrych kadrów, chociażby ten, który tutaj umieściłem. Ta gruba kreska, detale na twarzy Pilafa, uszy świetnie pocieniowane. To jest aż niesamowite, że 5. odcinek Dragon Ball Super wyglądał tak tragicznie, a filler wyglądał tak dobrze. Ale to był odcinek, który w sumie nudził. Uważam, że Pilaf w tamtym momencie nie stanowił jeszcze jakiejś dużej wartości dodanej. Pilaf zaczął stanowić wartość dodaną raczej w okolicach sagi Future Trunksa, kiedy też w mandze bardzo zaczął pomagać. Teraz w mandze już w sadze prequelowej do Super Hero Pilaf ma bardzo fajną rolę razem ze swoim gangiem, ale w tamtym momencie nie powiem, że jakoś wielka irytacja mną targała, ale było to nudne. Odcinek z Super Herkulesem, nie wiem, chyba jeszcze nie dojrzałem do tego. Herkules jako postać we mnie urosła, ale nie dojrzałem do tego w ogóle, bo tamten odcinek był mega nudny. Herkules na jakimś jarmarku w mieście mówił, że jest super i przylecieli kosmici, chcieli się z nim bić. Goku akurat był na zakupach, była ta scena z traktorem. Wiecie dlaczego lubię go znacznie mniej? Ponieważ to był odcinek faktycznie, który był nastawiony na żarty, na gagi, prawda? Na humor. Ale chociażby różnica między odcinkiem gagowym z prawem jazdy, czy nawet z tym Gohanem i Videl, czy z odcinkiem z baseballem jeszcze z Dragon Balla Super, to były odcinki, w których żarty były kreatywne, mogły się podobać. Podczas kiedy te żarty z Herkulesa, który tam udawał Super Saiyanina i mówił, że to on pokonał, a potem się okazywało, że jest tchórzem, to było mielenie cały czas tego samego schematu, który tylko irytował. Nie podobały mi się te odcinki, chociaż uważam, że no, mają jaja twórcy, że wrzucili coś takiego jak Super Saiyanin Herkules. Podoba mi się mimo wszystko ten filler, to jest już coś kreatywnego. Ten wątek fajnie wykorzystuje charakter Virusa, który stara się być poważny, ale ma też w sobie ten pierwiastek humoru i musi też ponieść konsekwencje tego, że okłamał naszych, jeśli chodzi o Monakę i jego moc, chociaż wszyscy się potem dowiedzieli, tylko Goku musiał zostać tutaj oszukany, więc kreatywny odcinek, nawiązujący do tego, co widzieliśmy, ale wprowadzający coś świeżego. Także ja tego odcinka jestem fanem, też ze względu na to, że bardzo lubię Virusa i zobaczenie go w takiej innej roli to było też ciekawe, więc tier A. Odcinek, w którym mieliśmy Mao Pan, która zabrała gang Pilafa w kosmos, a w zasadzie jeszcze tam na orbitę okołoziemską i Piccolo się nią zajmował i Goku się nią zajmował i Goku w ogóle się nią bawił jak takim samolocikiem, machał nią sobie nad głową. Pod pewnym względem było to ciekawe rozwinięcie postaci, ale może wtedy nie byłem w stanie aż tak bardzo docenić tego, bo bolało mnie trochę, że Piccolo został zredukowany do roli niańki. Dlaczego chociażby w Super Hero mnie to bolało mniej? Bo Piccolo w tym filmie też coś zrobił. Podczas kiedy Piccolo w Dragon Ballu Super nie robił za dużo. Na turnieju Szampy, jeśli chodzi o mangę, to tak naprawdę nie ma co tutaj wspominać, bo został kompletnie zeszmacony. Jeśli chodzi o anime,
też za dużo nie zrobił, więc Piccolo w tamtym momencie, który był redukowany do roli niańki i jednocześnie nie miał żadnych dobrych momentów w ogóle w anime i w mandze, przez to ten filler tracił. Jestem w stanie docenić plusy drobne, że tam było jakieś rozwinięcie postaci. Zobaczyliśmy Pan, która wtedy w tamtej wersji niemowlęcej też jakoś szczególnie mi nie przypadła do gustu. Wolałem tę wersję z Super Hero, kiedy wyrosła na taką... Wyrosła, no nie wyrosła, miała tam 3 czy 4 latka, ale zachowywała się znacznie bardziej inteligentnie, jakby już była inteligentną, kumatą, małą dziewczynką, a ta mała, skrzecząca niemowlak Pan, która była obecna w tym odcinku fillerowym, średnio mi przypadła do gustu. Tier C. 7 ostatnich odcinków. Spróbuję przejść przez to szybko. Saga skopiowanego Vegety. Niby nowa historia, 3 odcinki bodajże tam były, na plus to, że zobaczyliśmy Gotenks'a, ale główny przeciwnik, który był jakimś galaretkowatym Vegetą, to nie jest to. To nie jest to. Nawet to nie jest kwestia tego, że Vegeta był zmuszony do tego, żeby ssać smoczek, bo ta kwestia potem tego, że wypluł ten smoczek i prawie zniknął i tam się rzucił na Trunksa. Mieliśmy fajny moment między synem a ojcem. To akurat był największy plus tej całej serii. Ale było to tak nudne. Ja już wtedy oglądałem serię na bieżąco i było to tak nudne. Antagonista był żartem. Sorry, ale skopiowany kiślowy Vegeta plus jeszcze potem włączył Super Saiyanina Blue, no nożyk się w kieszeni otwierał, tak wam tylko powiem. Mimo wszystko ta scena z Trunksem i Vegetą to jest taki drobny plus, który autentycznie mi się podobał, więc jestem w stanie dać to wyżej niż Super Saiyanina Herkulesa, bo w tamtym odcinku nie było takich plusów. Odcinek, w którym Goku chciał wskrzesić Króla Kaio, Bubblesa i Grzesia, ale wszyscy zaczęli być egoistami, zaczęli prosić o swoje rzeczy i się w końcu okazało, że Król Kaio nie został wskrzeszony. Nie podobał mi się ten odcinek ze względu na to, że pokazał wiele postaci w takim negatywnym świetle. Android 18 przybiegła i zaczęła prosić dla siebie o życzenie. Wszyscy chcieli nagle wypowiedzieć swoje życzenie, tak jakby nie łączyła ich żadna przyjaźń, jakby w taki bardzo egoistyczny sposób do tego podeszli, podczas kiedy to Goku zbierał te kule i nie myśleli w ogóle o Królu Kaio, więc pod tym względem to mi się w ogóle nie podobało. Pan została uleczona i w tamtym momencie wszyscy stwierdzili, że okej, jakby no zdrowie dziecka jest ważne, ale Król Kaio, mimo tego, że był postacią, która wiele razy naszym pomagała, to został totalnie olany. Mimo wszystko na plus fakt w ogóle, że Król Kaio został przywrócony, no nie? To jest nadal filler, który mi się nie podoba, ale był tutaj jakiś zamysł przy tym wszystkim. Trwało to tylko jeden odcinek i postanowiono przynajmniej wykorzystać postacie Króla Kaio, Bubblesa i Grzesia, które lubię, więc pod tym względem jest jakiś drobny plus, ale no zostały one potraktowane bardzo brzydko. Chwilę z Aralką, co tu dużo mówić, nie jestem fanem Aralki, jeśli chodzi o dodatek Aralki do Dragon Balla. Doktora Slumpa znam, wiem, że Aralka jest tam postacią jedną z głównych, o ile nie główną. Nie czytałem Doktora Slumpa, może sobie kiedyś nadrobię, ale jeśli chodzi o dodatek Aralki do Dragon Balla, nie lubię tego. Po prostu nie jest to dla mnie uniwersum, które warto wrzucać do Dragon Balla. Ta nadmierna gagowość to jest coś, co jestem w stanie zrozumieć, że taka jest specyfika tej postaci. Ten filler był dla mnie ciężki do oglądania. Jedyny plus tego fillera to to, co potem Beerus zrobił, jak wymazał tego ducha. Usłyszeliśmy soundtrack Beerusa. Beerus w ogóle cokolwiek zrobił, ale nie był to humor, który do mnie trafiał, po prostu. Jakoś, no sorry, nie jestem fanem Aralki i chyba się to już nie zmieni. Odcinek z baseballem, wiecie, że jestem jego fanem, wiecie, że to jest coś, co bardzo trafiło w moje gusta, też ze względu na to, że jestem fanem sportu. Nie jakoś szczególnie fanem baseballa, ale fakt, że Yamcha tutaj i inne postacie dostały trochę uwagi, że mieliśmy faktycznie kreatywny humor. Nie mieliśmy żadnych powtarzalnych schematów. Było ciekawie zobaczyć, jak nasi bohaterowie radzą sobie w innych warunkach. No i ten Yamcha, który przed turniejem mocy też tam był w anime, troszeczkę ten jego wątek był faktycznie wrzucany, ale finalnie został on zbesztany. Jeśli chodzi o mangę, tak naprawdę tam tylko się jego głowa pojawiła, ale nawet zdanie, które miało sugerować, że może byśmy wzięli Yamszę do turnieju, nie zostało dokończone. Także w mandze Yamszy jeszcze mniej było, ale ten odcinek baseballowy jest to kreatywny humor. Mieliśmy też nawiązanie sprytne takiego easter egga do tej pozycji sagi Yamszy, chciałem powiedzieć, sagi Saiyan, tej sławnej pozycji Yamszy, więc to jest też dowód na to, że w tym rankingu doceniam też rzeczy, które nie szczególnie jakoś rozwijają postacie, no bo w ogóle się nie rozwijały postacie, tylko mieliśmy odcinek nastawiony na humor, ale to jest dowód na to, że można zrobić odcinek w 100% nastawiony na humor i wyjdzie on dobrze. Zresztą odcinek z prawem jazdy też był nastawiony na humor. Tier S. 3 ostatnie odcinki, a w zasadzie tutaj mamy taką miniserię dwuodcinkową, kiedy Hit przyleciał na Ziemię, bo dostał zlecenie na Goku, a Goku sam
poprosił o to zlecenie i Vados mu w tym pomogła, w zasadzie Whis i Vados. Ogólnie mam raczej dobre wspomnienia tyczące się tych dwóch odcinków, może ze względu na to, że miałem trochę niedosyt, jeśli chodzi o Hita. Chciałem zobaczyć, jakby Hit pracował w normalnych warunkach, kiedy nie ograniczałyby go reguły żadne turnieju, więc zobaczyliśmy, że Goku faktycznie został tam zabity, ale wskrzesił się chwilę później. Pod tym względem było ciekawie zobaczyć ich walkę. Końcówka tej miniserii była średnio narysowana. Pod kątem fabularnym tak jakoś mało mi się podobało zakończenie tej walki. Ten zrobił sobie jakąś kieszonkę czasową, a Goku to po prostu rozwalił, no ale czego tutaj dużo oczekiwać. Mimo wszystko doceniam fakt, że mieliśmy tutaj dwuodcinkową serię, która wykorzystała przeciwnika, którego już poznaliśmy i też mieliśmy tam taką fajną scenkę, zresztą sam początek tej miniserii fillerowej był dość ciekawy, bo Goku się inaczej zachowywał, tak jakby się spodziewał, że ktoś tam przyjdzie, uniknął ciosu Bulmy, co też mogło być nawiązaniem jako tako do Ultra Instynktu, no bo wiemy, że jak ten odcinek był tworzony, to już Ultra Instynkt był zaplanowany, więc może to faktycznie było takie oczko z strony Toei, ale poprawna historia, bez jakichś szczególnych fajerwerków, ale jak na to, że to był filler, biorąc pod uwagę, jakie złe niektóre fillery były w Dragon Ballu Super, to oglądało się naprawdę fajnie. Umieszczam to w neutralnym tierze B. Dwa ostatnie fillery, które dzisiaj sobie będziemy omawiać, to jest ten albo nawet 3-odcinkowy, wydaje mi się, że to były 2 odcinki. Film o Great Saiyamanie, Barry Khan, jego ciało zostało przez jakiegoś Watagasha przejęte. To był totalny dramat. Oczy mi krwawiły, jak na to patrzyłem, było to źle narysowane, tyczyło się to praktycznie najgorszej wersji Gohana. Gohan, który był wtedy totalnym leszczem, jeszcze udawał tego Great Saiyamana, jeszcze mieliśmy irytujące postacie takie jak reżyser tamtego filmu i ten durny Barry Khan. I jeszcze kosmita jakiś Watagash przejął jego ciało. No to były po prostu takie dymy dla samego poddymiania, ale ładu i składów było w tym zero, plus jeszcze irytowało to, że kręci się wokół to takiego mało ekscytującego tematu, jakim jest Great Saiyaman i mówię, to był ten rodzaj fillera, który nie dość, że ma nieciekawy wątek, to jeszcze obfituje w takie postacie negatywne, które budzą irytację. Mówię tutaj właśnie o chociażby tym Barrym Khanie. No i odcinek z Krillanem, kiedy Krillan chciał, w zasadzie 2 to były odcinki, które były poświęcone głównie Krillanowi, no i też Goku, ale tutaj jakby nacisk był na to, że to Krillan chce odzyskać swojego ducha bojowego. Pod tym względem jestem w stanie to docenić. To nie jest tak, że ta historia była jakoś szczególnie zapierająca dech w piersiach, bo te kopie w tym lesie, no było raczej takie tanie, ale na plus to, że zobaczyliśmy Kinto. Krillan też jako postać, która od dłuższego czasu była totalnie olewana, potrzebowała takiego czasu antenowego, chociaż patrzę na to w takim sensie, że przynajmniej te odcinki starały się usprawiedliwić obecność Krillana i niektórych postaci w Turnieju Mocy. Teraz sobie myślę, że zapomniałem o odcinkach, w których Goku walczył z Ten Shinhanem i Krillanem w Super Saiyanie Blue i też z Gohanem walczył. Zapomniałem o tym troszeczkę. No jeśli bierzemy pod uwagę Zeno Expo, to tutaj raczej bym nazwał to anime kanonem, ze względu na to, że Zeno Expo faktycznie było w mandze, tylko że tam nie było Gohana i tak dalej. Trio The Danger. Okej, zapomniałem faktycznie o tych odcinkach tyczących się walki z Gohanem, ale to bym dał do takiego tieru A, nawet wyżej może niż Monaka, ze względu na to, że to były odcinki, które dały nam akcję. I pod tym względem miały one wartość, ponieważ mieliśmy Gohana, który wraca do formy, ten Shinhan też wracał do formy, ale został tam szybko pokonany. Ta walka Krillana z Gohanem, kiedy walczyli w ramach takiego, powiedzmy Battle Royale, chociaż tam walczyli 1 na 1, ale żeby się wyrzucić, powiedzmy, z areny. Byłbym w stanie umieścić tamte odcinki w tierze A, ze względu na to, że tak jak mówię, one pełniły rolę takiego wytłumaczenia, dlaczego ten Shinhan, dlaczego Krillan, Roshi i... Teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem też o tym Roshim i o Androidzie 17. Faktycznie tutaj wielu odcinków sprzed Turnieju Mocy nie uwzględniłem, ale wrzuciłbym je do tieru A. To były odcinki, które pełniły fajną rolę i mimo tego, że można się było na przykład czepiać tego, że ten Shinhan został zeszmacony, raczej zapamiętałem to jako pozytywne pokazanie tego, że ten Shinhan też się już czymś zajmuje w życiu i że hurra, on też tam coś robi, pamiętamy o nim i tak dalej. Tak czy siak, dużo tych pozycji było. Jeśli o czymś nie wspomniałem, to możecie dać znać w komentarzu. Postaram się uzupełnić moją opinię tutaj, odpowiadając Wam na komentarze. Nie będę przedłużał tego filmu, bo jest on i tak bardzo długi, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Czekam na Wasze opinie, a takie długie gadanie to nie robi dobrze na moje zdrowie. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.